freedom. We take the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms. Dziś wrzucimy sobie na tapetę update 1.090 Return of the King. Update, który będzie wdrażany w najbliższych dniach. Tutaj ogólnie mamy mowa już o 7 stycznia, czyli dokładnie za parę dni. Będzie pewnie tam wgrywalny przez 3 godziny, znając życie. No i też tutaj wszystko będzie nam się wyjaśniać z biegiem czasu, jeżeli chodzi o wszystkie mankamenty, które w ostatnim czasie dostawaliśmy i też wszystkie takie przecieki, które widzieliście, jeżeli chodzi o screeny, jeżeli widzieliście na moim filmiku, jeżeli chodzi o informacyjnie. Dużo rzeczy się na pewno tutaj coś pojawi nowego. No a przede wszystkim ten update 1.090 Return of the King będzie takim pierwszym z wielu chyba patchy, który zrobi nam parę takich ciekawych nowości. Znaczy, to zrobi, po prostu nam pokaże parę nowości. Wybaczcie, bo ja troszeczkę chory i nagrywam coś w takim, tak powiem, innym stanie ten filmik dla Was. Ogólnie tutaj zaczniemy sobie od całego przetłumaczenia, które dla Was przygotowałem. Aktualizacja 1.090 powód króla, pozdrowienia gubernatorzy. Planuję zaktualizować grę do wersji 1.090 Return of the King w dniu 7 stycznia. Przed aktualizacją można pobrać dane z wyprzedzeniem za pośrednictwem zakładki wersji aktualizacyjnej na stronie wydarzeń, aby zdobyć nagrodę. Przepraszam za wszelkie niedogodności itp., czyli klasyka. Więc legendarny król Artur nadchodzi. Niegdyś i przyszły król triumfalnie debiutuje z Excaliburem w dłoni. Dziecko przeznaczenia zaprowadza sprawiedliwość w Egiri. Ten legendarny symbol władzy i rycerskość może trafić w Twoje ręce. No i pierwsze tutaj co mamy, no to mamy informację o próby króla. Ukończ zadanie, aby zdobyć legendarnego brytyjskiego dowódcę. Króla Artura. Dostępny tylko w królestwach, które ukończyły sezon drugi Zaginionego Królestwa. Pierwsze wydarzenie wyprobi legendarny dowódcę króla Artura. Przez ograniczony czas dostępny tylko w królestwach, które ukończyły sezon trzeci lub wyższy. Czyli tutaj będziemy mieli taką wersję, tak jak Wam mówiłem wcześniej, wersję trialową tego dowódcy. 7-dniową prawdopodobnie, tak było w przypadku Ragnara. Co tu dalej? No mamy nową cywilizację Majów z gęstych lasów Yucatanu i wysokich wyżyn Kicze lub Papul. Wynosi mądrość gwiazdy na naszą ziemię. Kamienne rzeźby mówią o starożytnych mitach, wiecznym cyklu i potędze wielkiego pierwszego węża Kulkana. Czy będziesz w tym, który wykorzysta to dziedzictwo? Ogólnie taka zapowiedź fajna, jeżeli chodzi o Majów. Pierwsze to będzie po aktualizacji możemy przełączyć się na cywilizację Majów, aby doświadczyć jej wyjątkowej premii, architektury, jednostek specjalnych. Drugi podpunkt to mamy weź udział w serii wydarzeń Majów, aby zdobyć niesamowite nagrody. Potem mamy próbę króla ukończ zadania, aby zdobyć legendarny dowódcę Majów z Shinji Kana. To jest dowódca, który, jak będziecie mieli też filmik oddzielny, tutaj nagrany, no bardziej przystosowany pod KVK 2. Ale to Wam o tym opowiem na oddzielnym filmiku, jeżeli chodzi o tych dwóch nowych dowódców epickiego i legendarnego z Majów. Pierwsze uderzenie wyprowadzi legendarny dowódcę Shinji Kan przez ograniczony czas, dostępny tylko dla królestw, które nie osiągnęły jeszcze trzeciego sezonu, czyli do KVK 3 gracze będą mogli go tak samo jak my Artura, tak jak oni będą mogli go przetestować w pierwszym tygodniu gry. Łupy z zalogowaniem. Zaloguj się na 7 dni, aby zdobyć nowego epickiego dowódcę Majów. Wakach Chanila Ayav. Czy przez 7 dni będziemy się logować, no i dostaniemy epickiego dowódcę. No to jest, tak już tam też będę wspominał w oddzielnym filmie, dowódca też pod KVK 2. Dla graczy KVK 2, bo w KVK 1 tych dowódców nie będzie ich dostępnych. Cykl Hub ukończenie zadania, aby otrzymać obsydianowe oszcza. Wydaj obsydianowe oszcza, aby zdobyć rytualne rzeźby, które można wymienić na różnego rodzaju nagrody. Wielki zjazd, prowadź starych przyjaciół, by walczyć u Twojego boku. Czyli to będzie coś tak jak było kiedyś, że tam chyba 5 czy 7 kont starych, że przywrócić do gry. Jeżeli ktoś tam nie grał jakieś ponad 30 dni, no to jeżeli macie jakieś takie maile albo znajomych, którzy mogą to jeszcze raz przeklikać i wrócić do gry, no to możecie dostać tam trochę rubinów. Ja się w to bawić nie będę, bo wiem, że to jest temat bardzo stary i gracze niektórzy chcieli wracać, niektórzy nie wrócili i to jest takie namawianie kogoś, żeby tylko się zalogował do gry z powrotem, więc ja się w to jakoś pakować nie będę.
nagrody i ramy czasowe wydarzeń mogą się różnić w zależności od aktualnej pory roku w królestwie. Jeżeli chodzi o wielki zjazd, no to będzie, zależy od pewnie KVK, to będą się te nagrody różnić, albo w jakim miejscu jest dane królestwo. No i potem co tu mamy? Potem mamy już doszła seria wydarzeń wiosennego festiwalu. Czyli tu już pójdziemy w nowy event, który się pojawi, no pewnie w połowie stycznia. Chociaż dziwne, tak wiosenny event w styczniu, nie? Dla nas to jest dość dziwne. Zima zmienia się w ciepło, a biel ustępuje miejsca zieleni, gdy nowe życie znowu zaczyna kwitnąć. Uczyjmy nadejście wiosny serią wydarzeń festiwalu wiosny. Wężowa wiosna zbieraj żetony węża, aby pomóc sojusznikowi udekorować wężową latarnię. Uczty i zabawy wymienia się wiosennymi lampionami i wężowymi paczkami, aby otrzymać wszelkie rodzaje błogosławieństwa noworoczne. Łaska fortuny, ukończ 7 dni zadań, aby zdobyć niesamowite nagrody. Ochrona zaopatrzenia, skartuj karawany zaopatrzeniem, aby zdobyć fantastyczne nagrody, czy to będziemy pewnie chronić byczka Fernando. Atak Ceroli, zbierz sojuszników i stocz bitwę o Ceroli. Może to być albo po prostu klasyczna Cerolka, albo po prostu ta wersja mitycznej Cerolki. Wiosenna odprawa zaloguj się, aby odebrać nagrody, potem legendarne rzeźby w tym legendarne rzeźby dowódców zaloguj się w Księżycowy Nowy Rok i Księżycowy Nowy Rok, aby odebrać dodatkowe czerwone pakiety. Okej. Tutaj to co pamiętacie, że się logowaliśmy tam od sumie 2 stycznia to wchodzi. Będziemy się logować i będziemy mogli zdobywać różnych dowódców, ale też legendarne rzeźby dowódców te się tam pojawią, nie tylko epickie. No i czerwone pakiety, czyli wraca to, co kiedyś pewnie pamiętacie, gdzie się wysyłało takie czerwone paczuszki, też czerwone listy, żeby zdobywać jak najwięcej takich nagród. No tutaj farmy będą robić naprawdę dużo. Szkoda, że nie jestem na jakimś polskim KD, bo my pamiętam z chłopakami to chyba wtedy zrobiliśmy do fulla ze wszystkich naszych farm, coś takiego. Ja mam w tym momencie 11 farm na swoim królestwie, a nie mam z kim już zrobić takiego myku. Bo niestety nie mam z którym Polakiem zrobić myku z tymi kartkami. Ale przejdźmy do meritum. Przeciwna czerwona paczka, wysyłaj czerwone paczki do swoich sojuszników i 6 ducha wiosennych festiwalu. Wakacyjne pokawędki, rozmawiaj z dowódcami miast, aby zdobyć dodatkowe czerwone paczki. O, to przynajmniej będzie coś jeszcze fajniejszego. Wędrowiec po świecie do trybu gry World Wanderer dodano nową sekcję Chin. Szczegóły harmonogramu znajdziecie w kalendarzu wydarzeń. Niektóre wydarzenia będą dostępne tylko w regionach, których wszystkie królestwa istnieją od 1 dni. Te czerwone paczki to jeszcze wam mogę powiedzieć, że tam tu będzie ważne, żebyście chyba się też logowali na wszystkich swoich farmach, bo wtedy będzie można zdobywać rozmawiając z dowódcami. To może być jeszcze większa szansa na to, żeby jak najlepiej rozwinąć możliwość maksowania tych paczuszek. Chyba, że to jest coś innego niż ja grałem kiedyś, bo to mi wtedy bardzo przypominało chiński Nowy Rok. Ale to może być właśnie to. Ale jeżeli się mylę, to mnie poprawicie pewnie w komentarzu. Co tu mamy dalej? Nową funkcję ornamentów, czyli nowa funkcja ornamentów uzbrojenia. Możemy teraz używać przedmiotów kamień konwersacji, czyli Conversion Stone, aby konwertować uzbrojenia legendarnego jakości na uzbrojenie tego samego typu dla innych formacji. Pokazane specjalnie rzadkie napisy na uzbrojeniu zostaną zmienione, aby pasowały do nowej formacji. Atrybuty uzbrojenia i zwykłe napisy nie ulegną zmianie. Nowe osiągnięcia w kategorii potentat będą nagradzane kamieniami konwersacji w zależności od liczby zebranego uzbrojenia o legendarnej jakości. Dodano kamieni konwersacji do nagród do osiągnięcia krzyżowca. W Zaginionym Królestwie zaczną obowiązywać tylko w Zaginionych Królestwa, które rozpoczną się po aktualizacji. Czyli kiedy wejdzie aktualizacja, będziemy mieli tak w skrócie, taki swap ornamentowy, o którym kiedyś tam rozmawialiśmy. Więc to jest kolejna fajna opcja. No i też dodano nowy pakiet miesięczny, wzmocnione przeznaczenie. O, co to będzie za pakiecik? Nie, coś związane może z tymi. Z ornamentami lub kamieniami, ale ciekawe, bo jeżeli to wzmocnienie przeznaczenia miałoby tam jakiś, powiedzmy, też kamień, ale ten kamień, wiecie, ten co pomaga resetować ornamenty, żeby móc znowu wylosować 10 tych
znowu 10 mieć prób na wylosowanie jak najlepszych statystyk, no to by miało sens. Wydarzenie wymiany legendarnych dowódców. Wybierz 2 legendarnych dowódców i wydaj legendarne bilety na zmianę, aby zmienić ich poziomami. Poziomami umiejętności i poziomami gwiazdek. Konkretne godziny rozpoczęcia można znaleźć w kalendarzu wydarzeń. No i to jest to, o czym co gadaliśmy, czyli wejdą słapy. I tu jest mowa o legendarnych biletach. Nikt nie wie, nawet jak rozmawialiśmy z chłopakami z tam całej śmietanki youtuberów z Rise of Kingdoms, to wszyscy się zastanawiają i zadają pytanie, co to będzie. Ale lecz tutaj deweloperzy twardo nam nie chcą powiedzieć. To będą, kurczę, to są bilety, więc ja obstawiam, że to mogą być bilety, za które będziemy musieli zapłacić. I będziemy musieli zapłacić troszeczkę pieniążków. Tak mi się zdaje, że to mogą być opcje, gdzie płacimy za te bilety. Nie wiem, jaka to będzie wartość, ale jeżeli to jest bilet, no to będą pewnie coś, co będzie opłacane. Lub też będziemy mogli je jakoś zdobyć. Pytanie za co. No ale bardziej ja się skłania w tym momencie do wydatku finansowego. Mi się zdaje, że tak to rozwiązać. Gromadzenie bohaterów, ukończ zadania wydarzenia, aby zdobyć punkty, które możesz wykorzystać do rekrutacji legendarnych dowódców, których nie posiadasz. Gromadzenie bohaterów, ukończ zadania wydarzenia, aby zdobyć punkty, które możesz wykorzystać do rekrutacji legendarnych dowódców, których nie posiadasz. To jest ciekawe. To jest ciekawe, bo czegoś takiego, to zadania, żeby zdobywać punkty, że można do rekrutacji legendarnych dowódców, których mamy, czyli żeby zdobyć tych, które na przykład nam brakuje legendarnych dowódców, możemy ich po prostu zdobyć. No i automatycznie uruchamiają nam, wiecie, uruchamiają się nam wtedy te pakiety 10 złotymi głowami, jeżeli na przykład. Więc to jest gromadzenie bohaterów, jest bardzo ciekawym wydarzeniem lub też opcją. Będziemy się tego oczywiście przyglądać. Wydarzenie nowi dowódcy w tawernie. Loguj się codziennie, aby zdobywać mnóstwo dowódców. W tym wszystkich dowódców, których można zdobyć ze złotych i srebrnych skrzynek w tawernie podczas sezonu przygotowań. Wydarzenie nowi dowódcy w tawernie. To jest znowu coś ciekawego. Znowu coś nowego. Znowu jakieś zmiany ciekawe. To jest ogólnie jeden z takich, tutaj ta funkcja konwersacji, ogólnie wszystko tutaj, co oni wrzucają, czyli Others Event, jest bardzo ciekawe i no kurczę, naprawdę ciekawe, co oni tutaj wymyślą, nie? Jak to będzie wyglądało i co będziemy mogli zdobywać w tych legendarnych, nie? Też nowi dowódcy. Znaczy, inaczej, wydarzenie nowi dowódców w tawernie już się tam pojawiło, prawda? Że tam paru nowych dowódców już mamy w tawernie, ale kurczę, że będziemy mogli wykorzystać to pytanie, może przez kluczy suwerena będzie się bardziej opłacało w tej tawernie przeznaczać po prostu na to, niż na przykład na serce, serce? To się nazywało chyba serce, nie pamiętam jak dokładnie jak, ale w KVK gdzie wykorzystywaliśmy klucze suwerena to serce przeważnie. No nie wiem, no ja sam teraz te serce zbieram klucze suwerena właśnie na to, żeby przeznaczyć na to KVK w tym sercu całym. Chyba, że tu po prostu teraz po tej aktualizacji będzie się bardziej opłacało korzystać z tawerny. Ciekawe. To jest dla mnie to jest bardzo ciekawe w tym momencie. Ale to jest jeden z takich najciekawszych informacji. Całe te tutaj, co macie, Others Events, co mamy tutaj, jest dla mnie bardzo ciekawe i chyba najlepsze takie opcje, które mnie interesują. No ale przejdźmy dalej. Kolejny mamy zoptymalizację Zaginione Królestwa. Dodano zakładkę Główny Czat, który zastąpiła zakładkę Nowe Wątki. W Zaginionych Królestwie można normalnie korzystać z zakładki Główny Czat. Dodano opcję do tworzenia wątków. Do utworzenia wątków można użyć tekstu lub obrazków z karty z czat głów. Jeśli wątek zacznie się zaskakiwać na popularności, będzie można go znaleźć w zakładce Popularne Wątki. Ok, czyli to jest do optymalizacji fabuły Króla Brytanii, no bo tam mieli najwięcej problemów. Ale co im tutaj jeszcze zrobili? Zaktualizować teksty fabuły dla Kroniki Króla Brytanii, tytuł i opis rozdziału będą się teraz różnić dla obozów Anglików i Wikingów. Rzeczywiście zadania, nagrody, odblokowane wartości są poznane bez zmian. Dodano nowe wzory do mapy. Zaginionego Królestwa Króla Brytanii. Poprawiono opisy niektórych straty James, aby ich zakres był bardziej przyjemny. Zoptymalizowane zasady odradzania się barbarzyńców na Królestwa, a po otwarciu Zaginionego Królestwa odradza się starsza liczba barbarzyńców. Dostosowany czas rejestracji bojów. W aktualizacji, gdy Królestwo zakończy dostępną podboju, może za fabularną do kolejnego sezonu podboju. Ok, czyli to są kolejne zmiany. Co tu mamy? Remastered optymalizacja.
No tu akurat tego chyba nie. Optymalizacja remaster, co nie przetłumaczyłem. Dajcie mi chwilkę, zaraz to ty. Które powiem wam szczerze, widzę, że nie są przetłumaczone. A teraz już mam. Zremasterowane mapy zostanie dodane do kilku historii z sezonu podwójnym. Będą one dostępne do wyboru w przyszłych okresach rejestracji. Zremasterowane mapy Zaginionej Królestw zostaną dodane do sezonu 1 do 3. To zremasterowane mapy będą domyślnie dołączane do Zaginionych Królestw do sezonu 1 i 3, począwszy od aktualizacji. Po aktualizacji nowe historie Heroic Ante dla Królestwa rozpoczynają swój pierwszy sezon podboju, zostaną przyłączone na zremasterowaną mapę, czyli ci, co kończą KVK 3, KVK 4 będą mieli Heroic Anthem już w wersji remasterowej. We wszystkich powyższych przypadkach możliwe będzie przełączanie się między remasterowymi i oryginalnymi mapami. Aha, czyli będzie taka fajna opcja. I tutaj już, czyli wszystkie jakieś zremasterowane mapy zostaną do historii, czyli już tutaj zaczynają robić te zremasterowane mapki i zaczynają to pomału wprowadzać w KVK 1 do KVK 3, KVK 4, czyli nawet będą poprawione te mapy królestw w tych pierwszych KVK. To jest kolejny plus. Optymalizacja arki i grafika srebrnego pola bitwy zostaje zoptymalizowana podczas okresu z rejestracji na złotym polu bitwy. Jedna z Twoich drużyn ma członków, którzy nie są w Twoim sojuszu. Możesz szybko wysyłać im wiadomości, aby dołączyć do Twojego sojuszu. Na początku bitwy o Arkę Ozyrysa Twoi najlepsi koordynatorzy w drużynie będą teraz zawsze znajdować się w przodu na bezpiecznej strefy drużyny. Role na polu bitwy o Arkę Ozyrysa można teraz zmieniać w dowolnym momencie przez rozpoczęcie bitwy. W Arce Ozyrysa można teraz używać wyłącznie dowódców dostępnych w bieżącym sezonie Królestwa. Ok, to jest też fajna zmiana. No i optymalizacja mistycznej przygody. Zmniejszono ogólny poziom trudności trybu normalnego. Serio. Zoptymalizowany algorytm do dobierania graczy pod kątem dobierania graczy w różnych mocach. Teraz priorytetowo dobierani będą gracze o podobnej sile. Dodano nowy tekst samouczka. Zoptymalizowano grafikę mapy Królestwa Mitycznego. Zoptymalizowano wyświetlenia pozostałych jednostek, dodawanych obrażeń i innych informacji. Dodano dodatkowe informacje o wrogich oddziałach. Możesz teraz dotknąć wrogiego oddziału, aby wyświetlić informacje o jego umiejętnościach i granicy walki. Fajna opcja. Dodano tabelę liderów, które uszczegółuje wszystkich drużyny według czasu ukończenia. O, fajnie. Dodano kanał czatu w lobby na potrzeby fazy drużyn. Czysty ekran Real Mystic będzie teraz pokazywał wkład i tytuł każdego członka drużyny. Dodano tryb legendy w Real of the Mystic, który oferuje większe wyzwanie i większe przygody. To mnie bardziej interesuje, bo jednak ten Real of the Mystic jest moim zdaniem już dość bardziej brany pod uwagę. No i co tu jeszcze? Mamy na koniec optymalizację interfejsu w kampanii. Naprawiam błąd, który powodował, że kanion zachodzący słońce, zwykły kanion nie miały czerwonej kropki przypominającej, nawet jeśli zostały niewykorzystane wyzwania. Tryb gry, który nie został jeszcze odblokowany, nie będzie już wyświetlony jako puste miejsce w interfejsie kampanii. Zdolność transportowania punktów handlowych z 25 poziomu została zwiększona z 5 do 10 tysięcy. O, super. Super. O jest super. Szybciej surowce będziemy mogli przerzucać. To jest super opcja. To jest naprawdę fajna opcja. Dodano nowe znaczniki sojuszników odliczanie, znaczniki koalicji, znaczniki koordynatora Arki Ozyrysa. Będzie można dostosować tekst i czas odliczania tych znaczników. Zmiany w umiejętności sojuszu Dar Natury. To jest to, co wam mówiłem, że Lilith pracuje nad tym, żebyśmy mogli w HV Kingdom używać Dar Natury, mieć poziom 9. Punkty zostały generowane przez umiejętność Dar Natury na poziomie 9 zostały zwiększone do poziomu 7. Liczba punktów została wygenerowana przez umiejętność Dar Natury na poziomie 9 została zwiększona do poziomu 8. Czyli z 7 na 9, 8 na 10 zwiększone. Zmieniono zasady dotyczące limitu przechowywania zezwoleń wakacyjnych. Zezwolenia na wakacje, które królestwo nabywa co miesiąc oraz limity przechowywania zezwoleń na wakacje będą teraz zależeć od poziomu aktywności królestwa. Zrównane dobieranie graczy Champions of Olympia. Dodano nowe, w pełni udźwiękowe historie nowych dowódców, czyli Sia Hak i Wak Chanil Ayaf.
Zaktualizowane przepisy do umiejętności dotyczące obrazu od ataków łączonych, aby były dokładniejsze i łatwiejsze do zrozumienia. No i 10. Pod koniec Zaginionego Królestwa czas powrotu do pierwszego królestwa został skrócony z 3 do 2 dni. Wejdzie to w życie tylko w Zaginionym Królestwie, które rozpoczną się po aktualizacji. Czyli pod koniec Zaginionego Królestwa czas powrotu do pierwotnego królestwa został skrócony z 3 do 2. Czyli będziemy po prostu mieli ten jeden dzień mniej po zakończonym KVK. Będziemy po prostu wracać szybciej do Home Kingdom. Słuchajcie, no mi się zdaje, że jedna z fajniejszych aktualizacji. No samo opcja tutaj macie Others Event, to co oni tutaj będą zmieniać, to jest dla mnie to jest największy props, nie? Ja się tylko boję, jakich oni będą chcieli tutaj wziąć i jakie będą chcieli tutaj opłaty za swap dowódców. Ale no idą w dobrą stronę, nie? Naprawdę jest moim zdaniem jest dobrze i Lili tutaj dużo widać, że zmienia i myślę, że ta aktualizacja, która wejdzie 7 stycznia, da nam naprawdę dużo frajdy z gry i dużo ciekawych nowości. Tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, że lajkujecie, komentujecie. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej. All the feels we got.